cywilizowany kraj, tu nie można tak wszędzie chodzić. No i już oficjalnie mogę wam powiedzieć, że jesteśmy w Izraelu. Jej, Udało się. Było, no tam była taka kolejka, ale przy okienku byliśmy może 2-3 minuty. Bardzo łatwo Bardzo było. łatwo. Pytali, co robiliśmy w Jordanii, co robiliśmy w Iranie, czy byliśmy w innych muzułmańskich krajach Tak. i w sumie tyle. Tak. Jaką mamy pracę. Ale na przykład teraz spotkaliśmy takiego gościa z Wielkiej Brytanii, który nas podwiózł tutaj na taki dworzec, na dworzec pociągowy, na stację, tak? Kolejową. I jego trzymali od 11 rano, a jest godzina 5 prawie, czyli i go wszystko pytali, sprawdzali mu Facebooki, jakieś zdjęcia w telefonie, media społecznościowe, zdjęcia. Brytyjczyk, nie? Brytyjski paszport, a nas, Dorendę z irańską pieczątką wpuścili od razu. Pewnie wyglądałam jak autentyczna turystka. Tak. No, także słuchajcie, cieszymy się, ale ponieważ jest już późno, to musimy znaleźć jakieś miejsce do spania. Próbujemy gdzieś przystopować, zobaczymy w ogóle, jak się tutaj jeździ autostopem i czy się jeździ. No pewnie się jeździ, nie? Pewnie tak, pierwszy stop już mamy ze sobą. No, ale to był taki ogarnięty przez tego gościa z Anglii. Tak. On zapłacił za taksówkę. Nie wiem ile jechaliśmy, może 20 km i zapłacił 50 szekli. Tak. No, to chyba drogo. No, chyba tak. Chociaż nie wiem, no, taksówki zawsze są przecież drogie, nie? Dzisiaj jest wyższa taryfa, bo są wybory Do ministerstwa czy do premier-ministra i to jest jakby święto i dlatego płaci się więcej. Tak. Tak Jak, powiedziała pani jak w szabat. Jak w granicy. szabat. Tak. No dobra. Będziemy się odzywać. Trzymajcie kciuki za nas. Na razie. Hej, hej, słuchajcie. Pierwszy nocleg tak wyglądał, jak widzicie. Rozstawiliśmy się z namiocikiem w lesie w Izraelu. Dorenda sprawdziła w internecie, że biwakowanie jest generalnie legalne. Tak, chyba że to jest teren wojskowy, czy prywatny, czy jakieś takie wyjątki są. Tak, są też jakieś nawet podobno takie publiczne, dostępne miejsca do biwakowania. A myśmy się przy jakiejś takiej trasie turystycznej ustawili. Wczoraj dojechaliśmy tu wieczór stopem. W porządku miejsce, tylko była duża rosa rano. Tak. Także w ogóle duża zmiana, Mało słońca i dużo cieni. jeśli chodzi o klimat, bo Jordania bardziej sucha, a tutaj nagle tak się, słuchajcie, zrobiło, no, krajobraz przypominający Polskę. No Można. ja się tutaj w ogóle nie czuję, że jestem za granicą. No, dokładnie, takie drogi, wszystko europejskie, także bardzo... No, na drogach już tak, bo tam wszędzie jest napisane wszystko w innych literach. Także bardzo się cieszymy, że nam ta granica wczoraj tak szybciutko poszła, że to się udało. Byle tak dalej. Tak. No, tu kawałeczek dalej mamy McDonalda, stację benzynową, więc jeszcze idziemy tam się umyć, skorzystać z toalety i ruszamy dalej. Dokąd dzisiaj? Do Jerozolimy. Do Jerozolimy. Mam nadzieję. I spróbujemy tam zatankować trochę benzyny, bo gaz się skończył do gotowania. Dzisiaj niestety herbaty nie udało się już zrobić. No więc mamy butlę na benzynę. No to jesteśmy, dojechaliśmy do... Jerozolimy. Tak, mieliśmy fajnego stopa. Tak. Nawet nie stopa, bo próbowaliśmy tankować benzynę, a tam gość zapytał nas, czy chcemy jechać do Jerozolimy. Bo on akurat jedzie, więc Tak. wsiedliśmy tam 120 km. No więc jesteśmy do przodu. No i po drodze jeszcze obiadek zjedliśmy. Wow. Powiedział, że zjemy coś małego, a tam wyszło, że to jest po prostu cały obiad, więc to już No. też mamy ze sobą. Ja już ledwo co idę. No ale było naprawdę pysznie. Tak. No i co, idziemy zobaczyć Starówkę. Sami nie wiemy gdzie idziemy, bo nie znamy tego miasta. Ale powinno być Mówią, że Gdzieś jest tam. ciekawe.
i warte zobaczenia. Tak. No, a sprawy noclegowe są takie, że napisał ktoś z couchsurfingu z Betlejemu, to jest niedaleko od Jerozolimy, że nas zaprasza, więc odpisałam i czekam na odpowiedź z adresem czy coś tam, żebyśmy wiedzieli, gdzie jechać. A na wszelki wypadek, jakby się tam nie udało. Musieliśmy przerwać, poproszono nas, bo akurat mijaliśmy ambasadę Stanów Zjednoczonych. Tak, no ale jakby z tym noclegiem się jednak nie udało, bo no nie wiadomo, może nie odpisze czy coś, to ten gość, który nas zabrał tutaj, to też zaprosił. Oni pracują, remontują mieszkanie, więc tam nic nie ma, jest po prostu podłoga, ale można tam spać. Tak, nam to pasuje. No. Prysznic nawet jest. Ewentualnie można jeszcze zrobić tak, że na przykład zostać jedną noc tu, a jedną noc tam. Więc No, tak. też są takie możliwości, zależy jakbyśmy się dogadali. No, to na razie tyle. To wszystko wygląda super. Tak jest. Nie musimy się martwić. Tak jest. W tym miejscu, gdzie teraz stoję, jest bardzo ciekawa akustyka. Jakoś tak ten dźwięk się fajnie odbija. Nie wiem, czy wy to słyszycie. No, ja w swoich uszach natomiast słyszę to bardzo, bardzo ciekawie. Robisz krok w inną stronę, to już tego nie Tak, ma. wychodzisz. A teraz ty spróbuj mówić z tego miejsca, z Jeruzalem. Bla, bla, bla. No teraz ja stoję w centrum świata. Tak, widzicie, to jest centrum świata, gdzie stoi Derenda. Jeruzalem, ale Polska jest tuż obok. Tu jest Polska, Europa. I jeszcze jest tu Azja i Afryka. Widać te mury, które potem będą pewnie. Wkroczyliśmy na Stare Miasto. Lecę. To jest główna ulica z okresu rzymsko-bizantyjskiego ze sklepami, czyli taka galeria otwarta. A teraz dużo wyżej jest ulica, za 3-4 metry wyżej. Od II do VII wieku było bardzo popularne, żeby właśnie w tych miastach budować taką jedną centralną ulicę, która się ciągnie północ-południe i właśnie przy niej były umieszczone stragany, sklepiki współczesne. No i ta ulica zachowała się w ten sposób, że troszeczkę tutaj przebudowano, ale ten ciąg komunikacyjny jest nadal. Właśnie czytałam tam na tabliczce, że w okresie bizantyjskim, czyli po tym jak zniszczono miasto przez Rzymian, chyba w III wieku czy jakoś tak, Żydom tu nie wolno było mieszkać. Bo ja się zastanawiałam, jak to było, że ich tutaj nie było i w 1948 wrócili dopiero. No więc to wtedy pewnie już się stało. Wtedy już to było chrześcijańskie miasto i Żydzi nie mieli prawa tak, tutaj oni przebywać. gdzie indziej mieszkali, nie wiem. Miasto było wiele razy zniszczone i odbudowane i cały czas odbudowali miasto na gruzach poprzedniego okresu. I to dobrze widać. Tutaj są resztki ścian, murów miasta, chyba z okresu pierwszej świątyni albo drugiej. W każdym razie pierwsza świątynia była zniszczona 500 kilkadziesiąt lat przed naszą erą, więc to dużo wcześniej. Stare to są mury.
I know what you're talking about. Direct me. Aktualnie znajdujemy się przy Bazylice Grobu Świętego. Jak pisze Wikipedia, domniemane miejsce męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa I pochowanie. i pochowania również, tak. I dobrze to miejsce oddaje też miasto właśnie, jakie ono jest, że jest to miasto wielokulturowe, wieloreligijne, bo tuż obok jednej z, można powiedzieć, najważniejszej bazyliki dla chrześcijan znajduje się meczet. Dosłownie za siatką, można by powiedzieć. A Dorenda wam jeszcze tutaj pokażę. Pokaż. No my jesteśmy tutaj. Tu jest dzielnica chrześcijańska, armiańska, żydowska i muzułmańska. Także jedno miasto i trzy w sumie religie. Ormianie i chrześcijanie, no to jest to samo, a Żydzi i muzułmanie, no to macie zupełnie inne religie. Ale każda z tych religii ten sam pień. Prawda? Mhm.